Tak zwany znak Art, Ciri. To bardzo proste zaklęcie z grupy czarów psychokinetycznych, polegające na pchnięciu energii w żądanym kierunku. Siła pchnięcia zależy od koncentracji woli rzucającego i wydanej mocy. Może być znaczna. Wiedźmini zaadaptowali to zaklęcie, korzystając z faktu, że nie wymaga ono znajomości magicznej formuły. Wystarcza koncentracja i gest. Dlatego nazwali to znakiem. Skąd wzięli nazwę? Nie wiem, być może ze starszej mowy. Słowo art znaczy, jak wiesz, góra, górny lub najwyższy. Jeżeli tak, to nazwa jest bardzo myląca, bo trudno o łatwiejszy czar psychokinetyczny. My, rzecz jasna, nie będziemy marnować czasu i energii na coś tak prymitywnego jak wiedźmiński znak. Będziemy ćwiczyć prawdziwą psychokinezę. Przećwiczymy to... O, na tym koszu, który leży pod jabłonią. Skoncentruj się. Już. Szybko się koncentrujesz. Przypominam, kontroluj wydawanie mocy. Wydać możesz tylko tyle, ile wzięłaś. Jeśli wydasz choćby odrobinę więcej, robisz to kosztem własnego organizmu. Taki wysiłek może pozbawić cię przytomności, a w krańcowym przypadku nawet zabić. Jeśli natomiast wydasz wszystko, co wzięłaś, tracisz możliwość powtórzenia. Będziesz musiała czerpać jeszcze raz, a wiesz, że to niełatwe i bolesne. O, wiem. Nie wolno ci osłabić koncentracji i pozwolić, by energia wyrywała się z ciebie sama. Moja mistrzyni zwykła była mawiać, że wydawanie mocy musi odbywać się tak, jakbyś puszczała bąka na sali balowej. Delikatnie, oszczędnie i pod kontrolą. I tak, by postronni nie połapali się, że to ty. Rozumiesz? Rozumiem. Wyprostuj się. Przestań chichotać. Przypominam, zaklęcia to sprawa poważna. Rzuca się je w postawie pełnej gracji, ale i dumnej. Gesty wykonuje się płynnie, ale powściągliwie, z godnością. Nie robi się głupich min, nie krzywi, nie wysuwa języka. Operujesz siłą natury. Okaż naturze szacunek. Dobrze, pani Yennefer. Uważaj, tym razem nie ekranuję cię. Jesteś samodzielną czarodziejką. To twój debiut, brzydulko. Widziałaś tamten gąsiorek wina na komodzie? Jeśli twój debiut wypadnie dobrze, twoja mistrzyni wypije go dziś wieczorem. Sama? Uczniom zezwala się na picie wina dopiero po wyzwoleniu na czeladników. Musisz zaczekać. Jesteś pojętna, więc jeszcze jakieś 10 lat. Nie dłużej. No, zaczynamy. Składaj palce. A lewa ręka? Nie machaj nią. Opuść luźno lub oprzyj o biodro. Palce. Dobrze. No, wydaj. Nie prosiłam, byś wydawała dźwięki. Wydaj energię. W ciszy. Podskoczył. Koszyk podskoczył, widziałaś? Zaledwie drgnął, Ciri. Oszczędnie nie znaczy słabo. Psychokinezy używa się w określonym celu. Nawet wiedźmini stosują znak art, by zwalić przeciwnika z nóg. Energią, którą wydałaś, nie strąciłabyś przeciwnikowi kapelusza. Jeszcze raz, trochę mocniej. Śmiało. Pofrunął. Teraz było dobrze, prawda? Pani Yennefer. Pobiegniesz potem do kuchni i zwędzisz trochę sera do naszego wina. Było prawie dobrze. Prawie. Jeszcze mocniej, brzydulko. Nie bój się. Poderwij korzy z ziemi i porządnie walnij nim w ścianę tamtej szopki. Tak, żeby pierze poleciało. Nie garb się. Głowa do góry. Z gracją, ale dumnie. Śmiało, śmiało. Na cholerę. Przepraszam, pani Yennefer, chyba wydałam trochę za dużo. Odrobinkę. Nie denerwuj się. Chodź tu do mnie. No, malutka. Co tutaj się A dzieje? szopka? To się zdarza. Nie ma się czym przejmować. Debiut generalnie rzecz biorąc należy ocenić pozytywnie. A szopka to nie była wcale piękna szopka. Nie sądzę, żeby komuś bardzo brakowało jej w krajobrazie. Hola, moje panie, spokojnie, spokojnie, po co ten gwałt i szum? Nic się nie stało, bez nerwów. Neneke, nic się nie stało, powtarzam. Trzeba po prostu uprzątnąć te deski. Przydadzą się na opał.
Podczas ciepłych, bezwietrznych popołudni powietrze gęstniało od zapachu kwiatów i traw. Tętniło spokojem i ciszą, przerywaną brzęczeniem pszczół i wielkich żuków. W takie popołudnia Yennefer wynosiła do ogrodu wiklinowy fotel Nenneke, siadała w nim, daleko wyciągając przed siebie nogi. Czasami studiowała księgi, czasami czytała listy, które otrzymywała za pośrednictwem dziwnych posłańców, przeważnie ptaków. Niekiedy tylko siedziała zapatrzona w dal. Jedną ręką burzyła w zamyśleniu swe czarne, lśniące loki, drugą głaskała po głowie Ciri, siedzącą na trawie, przytuloną do ciepłego, twardego uda czarodziejki. Pani Yennefer, Jestem tu, brzydulko. powiedz mi, czy za pomocą magii można zrobić wszystko? Nie, Ale można wiele, prawda? prawda. Czarodziejka zamknęła na chwilę oczy, dotknęła palcami powiek. Bardzo wiele. Coś naprawdę wielkiego. Coś strasznego. Bardzo strasznego. Niekiedy bardziej, niż by się chciało. A czy ja... Kiedy ja będę umiała zrobić coś takiego? Nie wiem. Może nigdy. Obyś nigdy nie musiała. Cisza, milczenie, gorąco, zapach kwiatów i ziół. Pani Yennefer, Co znowu, brzydulko? ile miałaś lat, gdy zostałaś czarodziejką? Gdy zdałam wstępne egzaminy? 13. To tak jak ja teraz. A ile miałaś lat, gdy... Nie, o to nie zapytam. 16. Ciri zarumieniła się lekko. Udała nagłe zainteresowanie chmurą o dziwnym kształcie wiszącą wysoko nad wieżami świątyni. A ile miałaś lat, gdy poznałaś Geralta? Więcej. Brzydulko. Trochę więcej. Wciąż nazywasz mnie brzydulką. Wiesz, jak bardzo tego nie lubię. Dlaczego to robisz? Bo jestem złośliwa. Czarodziejki zawsze są złośliwe. Ale ja nie chcę. Nie chcę być brzydulką. Chcę być ładna. Naprawdę ładna, tak jak ty, pani Yennefer. Czy dzięki magii będę mogła być kiedyś tak piękna jak ty? Ty? Na szczęście nie musisz. Nie potrzebujesz do tego magii. Sama nie wiesz, jakie to szczęście. Ale ja chcę być naprawdę ładna. Jesteś naprawdę ładna. Naprawdę ładna brzydulka. Moja ładna brzydulka. Pani Yennefer. Ciri, posiniaczysz mi udo. Pani Yennefer. Słucham. Na co ty tak patrzysz? Na tamto drzewo. To lipa. A co w niej takiego ciekawego? Nic. Po prostu cieszę oczy jej widokiem. Cieszę się, że mogę ją widzieć. Nie rozumiem. To dobrze. Cisza, milczenie, parno. Pani Yennefer. Co znowu? Pająk idzie w kierunku twojej nogi. Spójrz, jaki obrzydliwy. Pająk jak pająk. Zabij go. Nie chce mi się schylać. To zabij go zaklęciem. Na terenie świątyni Melitel. Żeby Nenneke wypędziła nas obie na zbity łeb? Nie, dziękuję. A teraz bądź cicho. Chcę pomyśleć. A nad czym ty tak rozmyślasz? Dobrze. Już milczę. Nie posiadam się z radości. Już się obawiałam, że zadasz mi któreś z twoich niezrównanych pytań. A czemu nie? Lubię twoje niezrównane odpowiedzi. O, robisz się bezczelna, brzydulką. Jestem czarodziejką. Czarodziejki są złośliwe i bezczelne. Milczenie, cisza, w powietrzu bezruch, parno jak przed burzą i cisza, tym razem przerwana odległym krakaniem kruków i wron.
Coraz ich więcej. Ciri zadarła głowę. Lecą i lecą jak jesienią. Paskudne ptaszyska. Kapłanki mówią, że to zły znak. Omen albo jakoś tak. Co to jest omen, pani Yennefer? Przeczytaj w dół Dwimmer Morg. Jest tam cały rozdział na ten temat. Milczenie. Pani Yennefer, Do licha, co znowu? czemu Geralt tak długo... Czemu nie przyjeżdża? Pewnie o tobie zapomniał, brzydulko. Znalazł sobie ładniejszą dziewczynkę. Nie, wiem, że nie zapomniał. Nie mógł. Wiem to na pewno, pani Yennefer. Dobrze, że to wiesz. Szczęśliwa z ciebie, brzydulka.